Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Bardzo serdecznie witam na kanale Sonubites Polska. Chciałbym Was dzisiaj zabrać w piękną podróż. Jestem dzisiaj nad brzegiem jednego chyba z najlepszych zbiorników, jeśli chodzi o duże leszcze w Polsce, o łowienie dużych leszczy w Polsce, a mianowicie Dzierżno Duże. Także zapraszam Was na, mam nadzieję, fajną wyprawę, gdzie będę chciał porównać łowienie leszczy na metod feeder oraz feeder klasyczny. Zapraszam. Jesteśmy na łowisku, gdzie spodziewam się dużych leszczy. Myślę, że ciekawym przyłowem mógłby być jakiś olbrzymi karp, więc też sprzętowo będę na to przygotowany. Będę chciał spróbować dwóch metod. Pierwsza to jest feeder klasyczny, natomiast druga to jest metod feeder. Zanęcę sobie w tej samej linii 45 metrów od brzegu, dwie miejscówki, tak powiedzmy, jedna na godzinę 13, druga na godzinę 11 i co jakiś czas będę sprawdzał te dwa miejsca, na co ryby lepiej reagują i gdzie można je skuteczniej złowić. Zacznę od przygotowania peletu. Mam ze sobą pelet Fin Perfect Sticky Method Pellets. To jest troszkę taki pelet z dodatkiem jakiejś takiej substancji, która powoduje, że ten pelet lepiej wiąże. Woda jest dosyć głęboka, bo ma ponad 7 metrów, tak mi się wydaje. Chcę mieć na tyle zwięzły pelet, żeby ten pelet na podajniku dotarł do dna, więc zależy mi na tym, żeby on troszkę lepiej kleił niż tradycyjny pelet. Przygotowuję zgodnie z tym, co jest napisane na opakowaniu, czyli na taką paczkę, tu jest 650 gramów, muszę dodać 150 ml wody. Wsypuję całą paczkę. Mam ze sobą miarkę, to jest 125 ml, więc dodam te 125 plus odrobinkę. Pozostawię to na czas przygotowywania stanowiska i pelet będzie gotowy do łowienia. Oprócz tego przygotuję dwie zanęty. Jedna zanęta to będzie taka typowa zanęta klasyczna do metody na leszcze, czyli Sweet F1 Green. Zastanawiam się, ile tej paczki, ile tej zanęty zrobić. Myślę, że przygotuję 1,5 litra suchej zanęty. Ta zanęta akurat doskonale się miesza w proporcji 1 do 3, czyli 3 części zanęty. Biorę jedną część wody, wlewam, mieszam, powstaje taka, powiedzmy, paćka, ale ja się tym nie przejmuję, bo to w zależności od pogody na zewnątrz, od temperatury, za 15-20 minut ta zanęta jest gotowa do przetarcia i ma idealną konsystencję do metody. Do federa klasycznego przygotowałem zanętę bez mączki rybnej. To jest nowa zanęta Sonubites z serii Natural, Sweet Breams i Big Fish. Obie mają bardzo jasny kolor i wymieszam je w proporcji 1 do 1. Przy tej zanęcie nie mam ustalonych proporcji, więc będę dozował wodę stopniowo, żeby nie przesadzić. Myślę, że ta zanęta też mogłaby być przygotowana w proporcji 1 do 3, ale jeszcze to sprawdzę. Dodałem do tej mieszanki na początku półlitrowy pojemniczek wody. Tak mniej więcej oceniłem, że łącznie tej mieszanki było 3 litry, więc teoretycznie powinna przyjąć litr wody. Więc podszedł jeden cały pojemnik wody i z drugiego mi zostało, ja nie wiem ile tutaj, z tej połówki może ze 150 ml. Ale zanęta teraz ma w miarę dobrą konsystencję. No ale znając życie, za pół godziny, jak te wszystkie cząstki wchłoną wilgoć, no to jeszcze trzeba będzie tej wody dolać. Więc będę wiedział, ile tej wody będę musiał dodać. A na razie pozostawiam zanętę i idę szykować sprzęt. Zanęcę sobie dwa miejsca, tak jak wspomniałem, na godzinę 11, na godzinę 13. Po lewej stronie klasyk, po prawej stronie metoda. Wybrałem do nęcenia taki koszyczek typu bait up. Zanęcę tą wędką, którą będę łowił. Myślę, że po 4 takie koszyczki. Oczywiście w miejsce, gdzie będę łowił na klasyka,
podam zanętę z niewielką ilością przynęt. Natomiast tu, gdzie będę łowił na metodę, podam mieszankę peletu, myślę pół na pół z zanętą i do tego dodam odrobinkę blendowanej kukurydzy. To wszystko. Po 2 garstki zanęty, 2 garstki peletu mam mieszankę pół na pół. Zastanawiam się, czy to nie jest za suche, żeby... Ja myślę, że będzie dobre. Tej blendowanej kukurydzy, ona się gdzieś tam na dnie będzie wyróżniać. I to wszystko, co idzie na linię metodową. Zanęcę i przygotuję sobie to, co będę wrzucał na klasykę. Podaję niewiele koszyków, więc zależy mi na tym, żeby to, co przygotowałem do nęcenia, znalazło się w tym miejscu, w którym chcę, żeby się znalazło, czyli tam, gdzie będę później łowił. Dlatego daję sobie czas. Koszyczek opadł już na dno, poczekam jeszcze z pół minuty, może nawet troszkę dłużej i dopiero wtedy będę starał się wytrząsnąć tą zawartość z tego koszyczka. Chcę uniknąć takiego scenariusza, że ta zanęta jeszcze się trzyma koszyczka, ja będę szarpał i zrobię kilkumetrową linię i to pewnie daleko od tego miejsca, gdzie bym chciał. To miejsce po lewej stronie, czyli na klasyka, zanęcę po prostu zanętą z kukurydzą, tą blendowaną i dodam może parę pinek, żeby coś tam się w tej zanęcie ruszało i to też będzie wszystko. Trochę kukurydzy. Powinienem inaczej to zrobić, nie? Taką zanętą zanęcę. Ja wrzucę ją tutaj do wody, bo ciekawy jestem, jak ona się zachowuje w wodzie. Tak jak mówię, nigdy nie łowiłem na tą zanętę, więc zrobię sobie próbę. Praktycznie jej nie ścisnąłem, ale widzę, że większość tej zanęty ładnie tonie. Pozostawia w wodzie smugę, jakąś chmurkę. Myślę, że na to wstępne nęcenie to będzie dobra opcja. Później ewentualnie do właściwego łowienia być może tą zanętę troszkę dowilżę. Wykorzystuję dokładnie to samo wędzisko, którym nęciłem. Także jestem pewny, że zarzucam na tę samą odległość. To jest akurat wędka z kołowrotkiem, na którym jest plecionka. Do nęcenia zdecydowanie preferuję plecionkę. Nawet gdy łowię na metodę, to do nęcenia wolę plecionkę, bo opróżnienie koszyczka, gdy na zestawie jest żyłka, to jest bardzo często bardzo trudne, bo żyłka jest na tyle rozciągliwa, że gdy szarpiemy wędziskiem, ta żyłka się rozciąga, szczególnie jak nasz koszyczek znajduje się daleko od brzegu. I wtedy mam takie wrażenie, że ta siła, którą tu wkładamy, to przez tą rozciągliwą żyłkę, to tam do naszego koszyczka to dociera już niewiele. Więc bardzo ciężko jest opróżnić ten koszyczek. Natomiast na zestawie z plecionką wystarczy po prostu szarpnąć i ten ruch już powoduje, że koszyczek tak jakby uwalnia zawartość. Gdy łowię w tak głębokim łowisku, to zawsze przed łowieniem staram się dobrać odpowiednią konsystencję peletu, zanęty albo tej mieszanki peletu z zanętą. Chodzi o to, żeby nasz podajnik wytrzymał uderzenie o wodę, przetransportował zawartość na dno i dopiero tam zaczął się obsypywać. Dlatego robię sobie taką próbę, po jakim mniej więcej czasie podajnik zaczyna się obsypywać. Ja wiem, że tutaj około 15 sekund będzie opadał ten podajnik na dno. Czyli będę chciał tak przygotować ten pelet czy zanętę, żeby podajnik, myślę, najszybciej po jakichś 30 sekundach, 20 paru, 30 sekundach dopiero wtedy zaczął się obsypywać, żeby nie było takiego efektu, że on wpadnie do wody i zacznie się obsypywać po 10 sekundach, bo to by znaczyło, że już podczas opadania zacznie uwalniać zawartość i nasza przynęta gdzieś wypadnie poza tą kubkę peletu. Nieraz być może to będzie dobre, natomiast do takiego, powiedzmy, normalnego łowienia według mnie to jest błąd. Jak reguluję w ogóle to, po jakim czasie pelet czy zanęta opuszcza podajnik? Po pierwsze, nawilżenie tej mieszanki, czy peletu, czy zanęty, to jest po pierwsze woda, to jest coś, co wpływa na to, że mieszanka jest bardziej spoista. Im więcej wody, tym jest bardziej spoista. A druga sprawa to jest uciśnięcie tego w podajniku.
Na razie bez przynęty, czyli nabiorę sobie, tutaj mam mieszankę 1:1, wrzucę do foremki, odcisnę dosyć mocno, wrzucę tutaj blisko pod nogi. Woda jest w miarę klarowna, mam nadzieję, że to będzie widać. Włączyłem stoper, więc pierwsze bąbelki po kilku sekundach poleciały, natomiast jak widać cała zawartość cały czas trzyma się tego podajnika. Jakiś widziałem pojedynczy pelecik odpadł, to już jest drugi, ale to już minęło 16 sekund. Już jest ponad 30 sekund, więc myślę, że taka konsystencja, którą przygotowałem, będzie odpowiednia na tę głębokość i na te ryby, które tu występują. Nie spodziewam się brań, nie wiem, po pół minucie, po minucie, więc myślę, że teraz minęła minuta i już pewnie powoli zaczęłaby się odsłaniać przynęta. Myślę, że to jest dobry czas i od tego zacznę, a co będzie później, to będę się dopasowywał. Przyjęła się. To był trzeci zarzut. Wstanę, bo tam na tym stoku tutaj są niebezpieczeństwa po drodze. To był trzeci zarzut na metodę. Po tym wstępnym nęceniu zarzuciłem zestaw, odpiąłem żyłkę z klipa, trochę poluzowałem hamulec, zabezpieczyłem dolnik. No i poszliśmy z Michałem zjeść śniadanie. I gdy tak sobie smacznie jedliśmy kolejną bułeczkę, szczytówka zaczęła rytmicznie drgać i nastąpiło bardzo mocne branie. No ale nie zdążyłem dobiec, jak już złapałem za wędkę, to niestety ryba się zdążyła uwolnić. Drugi rzut miałem tylko obcierki, przerzuciłem teraz, zmieniłem przynętę, bo wcześniej łowiłem na białe robaki, a teraz założyłem różowego waftersika. No i jest ryba. Ryba jest już blisko. Ten zestaw akurat do metody mam zrobiony na żyłce 0,23, więc mam taki dodatkowy jeszcze amortyzator w postaci rozciągliwej żyłki. Pięknie ona pracuje. No i ładna ryba na dzień dobry. Piękny, waleczny leszcz. Pięknie w tym słońcu. To i ta woda w miarę klarowna jest. Tam na powierzchni trochę brudów, ale ryba jest przepiękna. Aha, wow. Jakbym był piłkarzem, to bym mógł się zwinąć i płakać. Jejku, co to mi się stało? Prawie ręka do wymiany. Elrontja Kember, szabadrugás. Lazovic. Azt a mindenit mit vág le. Pozdrawiam wszystkich piłkarzy. Tych, co nie płaczą o byle co na boisku. Kurczę, to jest ryba na dwie ręce już. To się nazywa z przytupem rozpocząć wędkowanie. Zobaczcie. Piękna. Coś się dziwnie zaczęła ruszać. Piękna samiczka. Zobaczcie, jaka piękna ryba. Płyń sobie. Już? Myślałem, że coś więcej nas łączy. Ona sobie popłynęła. Bandung Wafter 6 mm. Ja trochę zmiękczyłem te przynęty, dodałem do nich wcześniej wody. Wcześniej, no to już jakiś czas temu. One się napiły i teraz można je zakładać na bagnet. No, ten bagnecik w miarę łatwo można zobaczyć, jak ładnie się tutaj chowa. No i taka przynęta. Nabijam podajnik. Cały czas mam jeszcze tą porcję, którą przygotowałem na wstępne nęcenie, czyli pelet z zanętą pół na pół. Do tego była garść tej kukurydzy. Najpierw umieszczam w podajniku troszkę właśnie tej mieszanki. Przynęta do środka. Zasypuję. Ubijam dosyć mocno. Tak jeszcze nawet sobie mokrą ręką biorę i dociskam. No i mogę to zarzucić.
No jest kolejny, chyba teraz się troszkę nakręciły, bo branie 3,5 minuty i różowy waftersik znowu został pożarty. Pięknie ta ryba walczy. Cały czas czuję takie mocne szarpnięcia. Teraz powolutku mogę ją dźwignąć. Fajny taki hol, dostojny, nie spieszę się. Zresztą one mi tak bardzo nie pozwalają, żeby je tu wlec tak na chama. Zresztą ja tak nie lubię. Cieszę się takim holem, bo to nie jest codzienność. Dla mnie przynajmniej. Zdaję sobie sprawę, że tutaj miejscowi wędkarze mają dostęp do takiego wędkowania. No, na Mazowszu to jest niemożliwe. Ryba już gdzieś tam przy powierzchni się błysnęła. Nie wiem, czy będzie tak duża jak ta pierwsza, ale też pięknie walczy. Troszkę mniejszy. One tutaj nawet jak wyjdą z tej głębokiej wody, to widać, że jeszcze mają siłę. To nie są takie ryby, które jak podejdą pod powierzchnię, to przestają walczyć. Cały czas gdzieś tam próbują się uwolnić. Piękne kolorki. Kolejna piękna dziewuszka z ładnym brzuszkiem, ale te ryby tutaj są przepiękne, nieskazitelne, czyściutkie. Pięknie odpływają w świetnej kondycji ryby. To będzie ostatni zarzut na metodę. Tak jakby pierwszą godzinkę poświęciłem na łowienie na metodę. Właśnie po tym zarzucie minie ta godzina, a kolejną godzinę spróbuję na klasyka. No pięknie się ryby rozkręciły. Tamta 3,20, ta 3,40, więc założę, że to łowienie na metodę już jest teraz bardzo skuteczne i poukładane, więc jak uda mi się wyholować tego leszcza, biorę drugą wędkę, gdzie mam zestaw do federa klasycznego i zarzucę w to lewe miejsce. No i zobaczymy, co się dzieje w tej miejscówce klasycznej. No powiem szczerze, że nie spodziewałem się tak regularnych brań. No nie wiem, jak to by było dalej, ale na razie tego nie sprawdzę, tylko będę właśnie chciał sprawdzić klasyka, ale brania co niecałe 4 minuty, no to jest coś niesamowitego. Naprawdę to 5-6 takich ryb na godzinę, bo to tyle mniej więcej pewnie zajmie wyholowanie znaczy zacięcie, wyholowanie tej ryby, nabicie podajnika, więc tak spokojnie myślę 6, 7 to taki maksymalna liczba, ale to mimo wszystko to jest dużo, to jest bardzo dużo takich pięknych ryb. Co to w ogóle jest za ryba? Tak mi się dziwnie błysnęła w wodzie. Dziwny. Czy ona ma taki pasek z boku? Jakieś znamie takie chyba ma, albo jakąś roślinkę miała z boku, nie wiem. Z drugiego profila tak widziałem, coś mi błysnęło w wodzie. Nie, chyba coś mi się wydawało. Czyściutka, albo ściągnęła jakąś kawałek roślinności, był na przyponie. Kurczę, no muszę sobie pomóc drugą ręką, bo nie daję rady. Jedną tak. Gruba ryba. O, wypluła haczyk. Więc ten chyba najmniejszy z tych wszystkich, które dzisiaj złowiłem, ale też przepiękny leszcz. Mają parę. Tutaj mam zanętę do koszyka. Dodam odrobinę
dosłownie odrobinę tej kukurydzy i kilka pinek. I od tego zacznę. Tak na razie ostrożnie. Tutaj w tej metodzie, no co tam te ryby mają do jedzenia? Mają pelet, gdzieś tam zanętę, która smuży. Też za dużo pewnie tą zanętą się nie najedzą. I takie coś. Podaję w łowisko. Na lewej stronie muszę pamiętać, godzina 11 to jest klasyk. Klasyk też odpalił. Pierwszy zarzut na klasyka miałem branie po 7 minutach, ale spudłowałem. Biały robak zawinął się na grocie. Zdążyłem zarzucić drugi raz i nastąpiło drugie branie. Nawet jeszcze nie wyzerowałem stopera, więc też chyba prosto w opadającą przynętę musiała ta ryba uderzyć. Ale jakoś mocno nie walczy. Chyba najmniejsza będzie z tych wszystkich, albo taka bardzo grzeczna. O, tutaj troszkę walczy, żeby tam pana z kamerą nie pobrać. To leszcz? Leszcz malutki, jakiś dzieciaczek. Na Mazowszu to pewnie bym się bił piętami w tyłek, jakbym taką rybę holował. Znaczy tutaj też się będę bił piętami w tyłek, ale to jest chyba jedna z najmniejszych, jakie tutaj złowiłem. Na pewno. Zdecydowanie. Ale i tak piękna rybka. Ale zjadła 50 cm przypłynęła, ona tak płynęła. Do zobaczenia za 5 lat. No niesamowite to łowienie teraz. Niecałe 3 minuty, jest kolejny leszcz na klasyka. Także jedna metoda i druga daje ryby. Oj, ten jest większy, zdecydowanie większy od tego poprzedniego, co był. Tamten tak ładnie poszedł, a ten nie bardzo chce się poddać. Muszę być gotowy, bo wyjdzie na to tutaj wypłaszczenie za tym stokiem i tupnie na 100%. Mam przypon dosyć gruby, 0,15, więc to powinno być wystarczające. Ale pomimo tego lepiej tej ryby nie stracić. Tak, tutaj już jak poczuła, że się zrobiło bardzo płytko, to troszkę bardziej się stawia. Pokazał grzbiecik. Dobra, mogę sobie usiąść, bo już mam tu na takiej bezpiecznej wodzie, ale łagodna rybka jak na razie. Piękny ten, to taki już złoto-brązowy. Poczekaj. Grubasek, piękna ryba. Płyń, chłopie. Chociaż tutaj to powinienem powiedzieć chopie. O, zrozumiał, jak powiedziałem chopie, to od razu dotarło. No tutaj to się przyjęły, na klasyka to się przyjęły. Myślałem, że na metodę jest szaleństwo, ale tu klasyk, nie wiem, czy miały po prostu więcej czasu, żeby się lepiej ustawić. No tutaj myślę, że 2 minut nie czekałem teraz na branie. Dosypałem nawet sobie zanętę, żeby ją dowilżyć, ale nie zdążyłem już tego zrobić, bo zaczęła szczytówka drgać. No, kolejna ryba. Dzisiaj zacząłem od największej i teraz te kolejne, które łowię, już są mniejsze, ale i tak duże. O, ten jakiś taki łagodny. Chyba za dużo się nie najadł na śniadanko tam w tym moim łowisku, bo za dużo przynęt im nie podaję. Ale wielki. Niesamowite. Tak, wydawał się mały, ale jest kawał ryby. Dziewczynka.
Nie będę nic mówił o jej tuszy, żeby się nie obraziła. Ale robaki wycmokała. Kolejna gruba, piękna ryba. Płyń tam na stołówkę, zaraz jeszcze Wam coś dodam. No nie dadzą się kawy napić. Krótkie szarpnięcia, więc to raczej nie będzie bardzo duży leszcz, ale kolejny. Naprawdę to do pełnej godziny na tego klasyka to jeszcze myślę przy tak dużej częstotliwości brań to pewnie jeszcze z raz albo ze dwa bym zdążył zarzucić. Ale spadła mi ryba. Za bardzo ofensywnie chyba chciałem. No nic, będzie kolejna. Wróciłem do tej miejscówki metodowej, a tam cisza, ryby odpłynęły, więc jasny sygnał. Trzeba donęcić z powrotem to łowisko. Myślę i to łowisko na klasyka i łowisko na metodę, bo jedno i drugie zrobiła się cisza. Myślę, że te ryby po prostu wyjadły. Za mało im przynęt podawałem i gdzieś odpłynęły. Już ta miejscówka nie była dla nich atrakcyjna. Dziwnie się zachowuje tak na moje oko, no ale jest. Ciekawy przypadek był, bo szybko złowiłem 3 ryby na metodę, zmieniłem miejsce na klasyka, tam też szybko złowiłem 3 ryby, 4. mi spadła, później się nic nie działo, wróciłem do metody i też była cisza. Więc donęciłem łowisko, no bo to wyglądało tak, jakby po prostu te ryby zjadły wszystko to, co tam im podaliśmy. A tak naprawdę to niewiele tego towaru tam zostało podane, bo tak dosyć zachowawczo nęciłem. Nie chciałem przenęcać tego łowiska. No i było takie wrażenie, jakby ta godzina przerwy, bo to metodowe łowisko zostawiłem na godzinę i ta godzina przerwy to było wystarczająco, żeby ryby wyjadły to, co im podałem. Więc donęciłem, tym teraz troszkę bardziej odważnie, po 5 koszyczków z jednej i z drugiej strony. No i w drugim zarzucie jest ryba na metodę, także myślę, że to jest ważne, żeby tutaj pilnować i trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o to donęcanie. Myślę, że jakbym łowił może na metodę i cały czas tam ten regularnie, co te 3, 4, 5 minut ten koszyk by tam wpadał, podajnik, no to cały czas bym podawał tym rybom pożywienie i one by się trzymały tego miejsca. Natomiast jak je zostawiłem na godzinę, to one wyjadły to, co było i już nie było dla nich nic ciekawego tam na dnie, więc trzeba było je tutaj ponownie skusić. Ale piękny jest. Kolejny piękny, gruby leszcz. Zmieniłem też kolor waftersa, pewnie to widzicie. To jest waga ciężka. Zmieniłem też waftersa, bo tak nie brały te ryby, więc spróbowałem i żółtego. A teraz założyłem pomarańczowego i to branie na pomarańczowego dosyć szybko. Myślę, że za 3 minuty czekałem na branie. No piękna ryba. Grubo ponad 3 kg. Gruba, piękna ryba. Zobaczcie.
Także dzisiaj siłownię mam za sobą. Już nie muszę chodzić, bo trochę tych ciężarów naprzerzucałem. Ojej. Łącznie ze skłonami z obciążnikiem. Zobaczcie, jaka piękna, dostojna ryba. Zabrzmiało z tą siłownią, jakbym chodził. Zmiana na klasyka, donęciłem troszkę. O, chyba gdzieś ta ryba na tym stoku się zahaczyła, trochę zaspałem przy pierwszym podciąganiu. Muszę ją teraz tutaj przeciągnąć po tym stoku. Czuję, że ona tam gdzieś tam tym koszykiem zahacza, ale mam nadzieję, że uda się ją wyciągnąć. Skubana, co ja tam wyciągam? Zostaw tamtą, chodź tu do mnie. Dobra, chyba najgorsze mam za sobą. Albo ładna ryba. Tak, już teraz widzę, że idzie do powierzchni po plecionce. Ale ładnie walczy. Ładnie, ta nawet troszkę już pod te trzciny próbuje odciągać, więc chyba trafił się jakiś grubszy osobnik. Albo tak zaprawiony na siłowni jak ja. No nie wygląda na jakiegoś byka, ale walczy, znaczy nie wygląda na byka, dziwnie to brzmi. Tu każdy jest jak byk, ale dzielnie walczy. No gruba ryba. Gruba i ciężka. No, pani grubiutka. Piękna rybka. Chyba trochę mnie zmoczyła. No te leszcze teraz takie się zrobiły wymagające. Już widać, tak jakby są zachęcone tym wstępnym nęceniem, że coś tam im się podało, ale teraz chyba mają okazję na grubsze jedzenie, bo musiałem więcej przynęt do koszyczka. Zresztą większy koszyczek też dałem. Open Window XL, napchany przynętami, dendrobenami, kasterami i jokersa też dodałem. I dosyć szybko nastąpiło branie. Więc myślę, że to jest już przyszedł ten czas, że tam już się zrobiła na tyle duża konkurencja, że i tych ryb jest na tyle dużo, że trzeba im po prostu teraz podawać to, co one chcą jeść. Dlatego być może to łowienie na metodę teraz takie słabsze się zrobiło, bo no, w takim podajniku do metody, no co ja tam podam? Troszkę tego peleciku, zanęty, ewentualnie jak trzeba by było, to być może więcej peletu po prostu, mniej zanęty albo w ogóle bez zanęty, tylko sam pelet, żeby już te ryby utrzymać. Jakiś jasny taki ten leszczyk. Ty kurna blada twarz. Ty do mnie podobny jesteś, ja też jestem taki blady. Zobaczcie, taka rybka. Jeszcze walczę, może większą się uda złowić. No dobra, chyba złapałam zymut, bo na początku miał z tym problem. Wow, ona się nie chce poddać.
Chyba pierwszy taki leż, że nie mogę go tam ruszyć z dna. Ujeju, co to jest? Chyba albo się o coś tam zahaczył, bo jak w dawnych opowiadaniach w wiadomościach wędkarskich zaciąłem, a ryba zamurowała przy dnie. To ja mam takie coś teraz, naprawdę, słuchajcie, no teraz to mam WW z lat 80. 83 październik normalnie. Nie, chyba mam farta i rozpocząłem ładną rybą i chyba piękną rybą zakończę ten film. Znaczy ona zakończy, mam nadzieję. Wydaje mi się, że jest ładna. Teraz tak idzie statycznie, ale czuję, że to jest masa. Dobra, już chyba minąłem ten najgorszy fragment. One raczej przy powierzchni się nie pluskają, bo tutaj trzeba z tej bardzo głębokiej wody je podciągnąć. Chyba ładny, tak mi się wydaje, że to jest bardzo ładny leszcz na koniec. O, tak mi się błysnęła. Oj, piękny jest. To jest piękna ryba. Zobaczcie, to jest ryba godna zakończenia tego filmu. Na niego czekałem. Piękny, złoty leszcz na zakończenie. Czekaj, spokojnie. Oj, muszę go ładnie zaprezentować. Zobaczcie, piękna ryba. Taką piękną rybą kończymy ten film. Dzięki, to był super dzień. Ta ryba dzisiaj zdecydowanie najlepiej walczyła. Z jaką gracją odpłynęła. To jest super. Piękny dzień nad wodą. Dwie metody, no myślę, że się sprawdziły. Zarówno i metod feeder, jak i feeder klasyczny dały ryby. Po tym wstępnym nęceniu i w jednym i w drugim miejscu były te ryby. Natomiast później tak jakby te ryby przypłynęły. Przez to, że brania było regularne, no to przypuszczam, że tych ryb było w łowisku dosyć dużo. One wyjadły to, co było. Ja podawałem, myślę, że za mało przynęt. No i nie dałem sobie szansy, żeby one zostały. I później przy donęceniu te ryby przypływały, ale już według mnie na sam koniec to ten feeder klasyczny był bardziej skuteczny, bo za pomocą tego dużego koszyczka mogłem zdecydowanie więcej przynęt podać niż podajnikiem do metody. Być może większy podajnik do metody, być może sam pelet, to by też wpłynęło na to, że miałbym więcej brań na metodę, ale już nie miałem czasu tego sprawdzić, więc i tak uważam super dzień nad wodą. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że byliście do końca filmu. Do zobaczenia w następnym filmie.